Jest tak zimno, że to co nie zamarzło, to paruje. No to, oj, akurat zaszło za drzewa, ale widzieliśmy pierwszy raz po tygodniu słońce. Taki pozytywny. W tym mroźnym jest masakrycznie zimno, bo jest minus 28,2. Jest to chyba najzimniejsza temperatura, jaką w życiu doświadczyłem. A my jedziemy bez ogrzewania. Ubraliśmy co się dało w miarę wygodnie. No i tyle. Jesteśmy 100 km od Rovaniemi i tak jak gdzieś szukaliśmy, to tutaj się kończy noc polarna w tym okresie teraz jak jesteśmy w sumie. Albo zaczyna, zależy w którą stronę. O, widać słoneczka trochę. Jest. Fajnie jakby to słoneczko jeszcze grzało. Witajcie! Dzisiejszy ranek przyniósł nam dawno niewidziane słońce. To ostatni epizod z naszej zimowej wyprawy do Arktyki. Chociaż opuścimy Arktykę, przekraczając koło podbiegunowe, to zima będzie nam towarzyszyć do końca naszej podróży. I jeszcze nie raz nas ujmie swoim pięknem, chociaż już bardziej swojskim. Zobaczcie sami, będzie jak z bajki. No to po tygodniu z jednej strony z łezką wokół, z drugiej trochę odsapniemy może, chociaż tu też ma być zimno. Też ma być bardzo zimno, Tak. minus 20. No, opuszczamy Arktykę. No to my oczekujemy już tylko Sylwestra i Nowego Roku. Jesteśmy w Ulu, aż tutaj dotarliśmy. Mamy mechanika. Tak, ktoś do nas oddzwonił. Odzwonili z jednego z tych warsztatów, gdzie byliśmy w Rovaniemi, bo oni mieli dopiero na przyszłą środę czas. Mieli miejsce, dostałem telefon, poprosiłem generalnie, tak, czy mają jakieś swoje oddziały gdzie indziej. Zostałem tutaj do Ulu. Odzwonił pan, bo nie odbierał wcześniej. Jesteśmy umówieni na piątek. Zajrzą, zobaczą co się dzieje. Czy będą mogli coś pomóc, że tak powiem, od ręki, czy będą musieli jakieś części zamawiać, no to zobaczymy wszystko. Ja się tak załamałam, nie dlatego, że jest samochód popsuty czy coś, tylko że się wyświetlał błąd, że staniemy po prostu za ileś kilometrów. Tak, to jakby AdBlue zamarzło. Po prostu byśmy w żaden sposób nie byli w stanie dojechać gdzieś do jakiegoś sensownego miejsca, ani do domu też w ogóle. Dobrze, w każdym bądź razie jesteśmy w Ulu. Zdecydowaliśmy się na Ulu, bo tu jest najcieplej. Jest tylko minus 17. Tam jakby bardziej na południe jeszcze jest cieplej, ale to, No, ale już, to już dzisiaj byśmy nie dojechali. Tak, tym To bardziej, już że nie mieliśmy ogrzewania byliśmy cały tak dzień. zmarznięci, po prostu cały dzień jedziemy bez ogrzewania. Także stanęliśmy na kempingu. 2 noce będziemy tutaj spali. Niedaleko jest ta słynna plaża w Ulu. Którą już zwiedzaliśmy latem. Tak Był jest. już ten odcinek? Nie było jeszcze. No gdzie tam. No, jeszcze Ten trochę będzie pewnie czasu. wcześniej niż tamten. Tak. No i w Teraz, sumie- teraz rozgrzewamy samochód, bo bardzo się wychłodził Tak jest. przez cały dzień. Wiadomo, nie byłby tak zimny, gdyby nie to, no, że trzeba nawiew było puścić na szybę, a jaki nawiew? No zimny tylko i wyłącznie, bo inaczej by nam wszystko zaparowało, zamarzło i byłaby katastrofa.
Więc no, poubieraliśmy wszystko, co się dało i tak jechaliśmy. Więc zaznaliśmy tak. Arktyki minus 28 do każdej kosteczki, najmniejszej nawet. To Szczęśliwego Nowego Roku! 2026. Spełnienia marzeń, zdrówka, spokoju, udanych podróży przede wszystkim, bez przygód zbędnych. Gdyby ktoś się zastanawiał, jak wygląda fiński kemping Zimą. zimą, to jest tak. Dużo ludzi. To są sanitariaty. To taki spory kemping to jest. Tam jeszcze dalej, tam dalej są domki takie do wynajęcia. Jeszcze w drugą stronę Jeszcze w drugą stronę też są takie. Chyba nawet hotel jakiś taki jest. Tak, bardzo czysto bardzo, nie? Elegancko. Nie wiem, na Park Formacie chyba 360 coś miał Właśnie, już jestem zaskoczona, że miał takie niskie opinie. niskie, no średnie powiedzmy, Średnie. 3,80 to nie jest za Wiadomo, dużo. zależy kto oczekuje, no jeżeli ktoś oczekuje basenów i wodotrysku, no to rzeczywiście. Ale tak, Tak, no to miejsce, ta miejscowość tutaj, to bardzo naprawdę w porządku. chyba zimą robi lepsze, przynajmniej na nas zrobiło lepsze wrażenie. Znaczy nie staliśmy na kempingu latem, Tak, ale byliśmy w miejscowości, ja tak. mówię. prawda. I plaża i okolice. A, i jest sauna, jakby ktoś miał ochotę. Okazuje się, że morze, wczoraj nie było tego widać, morze jest zamarznięte było widać, tutaj. że zamarznięte, ale nie Ale wiedziałem, nie aż że tak. aż tak. Nie, ja wiedziałam, że jest zmrożona, ale nie wiedziałam, po prostu normalnie ludzie chodzą, To idziemy się jeżdżą na przejść. łyżwach, trzeba było łyżwy zabrać. Łyżwy biegów. Wsiąść po 30 latach to łyżwy. To co, wchodzimy? No, sytuacja ekstremalna. Chodzimy po morzu. No, po jeziorze już chodziliśmy. Tak, ale po morzu. Jeszcze Po nie. Zatoce Botnickiej oczywiście. No ale doznanie niesamowite.
rowerach jadą po Bałtyku. W tej chwili tutaj w Ulu pokrywa śnieżna, o tam jeździ na motorze facet. Pokrywa lodowa na Zatoce Botnickiej tutaj to jest 25 cm. Więc już można wychodzić, to jest stały lód. Natomiast tak dla przypomnienia, jak byliśmy w Inari, tam na jeziorze pokrywa miała 40 cm. No ale doznanie przypadkowe zresztą. Nie spodziewaliśmy się, Tak. że będzie taka możliwość w ogóle. Dokładnie. I pewnie jakbyśmy stali w tym porcie, gdzie chcieliśmy, to byśmy nie wyszli, bo byśmy się bali, nie przyszłoby nam to przez myśl. Ale widząc tutaj tłumy biegające, hasające i w ogóle wszystko robiące na tym wodzie. No niesamowite doznanie. Dokładnie. Takie rzeczy tylko w Laponii. Dzisiaj chyba ostatnia szansa na jakąś zorzę. Właśnie zobaczenie zorzy. Pochmurno dzisiaj. No i tutaj w Ulu jednak jest duże zanieczyszczenie też światłem, no jak tu w mieście. No, ale spróbujemy, co No nam tak. szkodzi. A z takich ciekawostek, bo sprawdzaliśmy pogodę, to w Karaszo, gdzie byliśmy 5 dni temu, tam gdzie tak wiało, zostaliśmy między tej polance, między tymi choinkami. Dzisiaj jest, uwaga, temperatura minus 39 stopni. Więc to jest naprawdę masakra. Mieliśmy chyba więcej szczęścia niż rozumu. No, tutaj tylko minus 16. Tak, Dzisiaj- póki co. Tak, w nocy minus 19 ma być, czy jutro nad ranem. Tak, No, czy jutro cały dzień w sumie, 19, jutro wieczorem ma być minus Ale 20. my już będziemy... Aha, w sumie nie wiem, czy Miejmy będziemy. nadzieję, Mam nadzieję, że będziemy zjeżdżać, jest. bo znaczy, że będziemy mieć naprawiony samochód, albo chociaż albo- częściowo, bo jutro mechanik. Tak jest. No dobra, idziemy polować na zorze. Niestety żadnych zielonych oznak. Normalnie jak się spojrzy przez taką kamerę, gdzieś tam trochę widać zielonego kolorku, jakieś takie refleksy czy coś. Można zacząć ustawiać aparat w tryb zorzowy, że tak powiem. W trybie manualnym coś tam próbować ustawiać do zorzy. Ale nic nie widać takiego. Też nie. Nic z tego nie będzie dzisiaj. Ale za to widzimy tutaj tak zwane słupy świetlne. Tak, a co to są te słupy świetlne? Skąd one powstają? Niedawno to we Wrocławiu widzieliśmy, jak przyszły takie mrozy. Tak, nie, tylko jakiś tam czas wilgotność temu. była duża. To jakoś tak teraz słabo widać. No właśnie, cóż to są te słupy świetlne? Tak, one powstają, się roją z kryształków lodu, które są w powietrzu. Z kryształków lodu, które są w powietrzu, robią się takie jakby dyski. I jeden nad drugim się układa z warstwami tego mroźnego powietrza. No i to światło, które jest od dołu, jakby wybija, tak? Świeci jak reflektor. Widzieliśmy to kilka razy gdzieś tam na filmach na YouTubie, jak ludzie gdzieś tam jeździli tutaj po tej Arktyce. No więc tutaj, no my nie akurat jak byliśmy w trasie, to nie mieliśmy okazji tego zobaczenia, ale tutaj właśnie w mieście, o już zniknęły. No dobra, nic tu nie wybędzimy dzisiaj. Dzień dobry, Dzień dobry. jesteśmy W salonie w Vetteri. To Vetteri. jest taka sieć tutaj salonów w Finlandii, multibrandowa, to się chyba tak ładnie nazywa. My jesteśmy w salonie w Ulu. Tak. I czekamy, co będzie z naszym domem na kółkach. Udało się umówić do serwisu. Tak, to najważniejsze. No, mają Czekaliśmy 2 dni. tylko 2 dni, a nie tydzień, jak byśmy czekali w Rovaniemi. Obyśmy dzisiaj wyjechali w kierunku południa. No, w okolicach Helisynek jest tylko -5 dzisiaj, więc byłoby super tam się znaleźć. Ważne, że się udało jakoś dzisiaj oszukać i rozmrozić szyby po tych 2 dniach. Właśnie, to były dopiero jaja, że tak to ujmę. No. Oszukaliśmy system suszarką,
rozmroziliśmy te szyby. Dojechaliśmy, nie byliśmy daleko, bo to mieliśmy tak chyba 10 czy 15 minut. No, wzięliśmy sobie prysznic jak ludzie przy okazji. Braliśmy wodę, pozmywaliśmy naczynia, które były myte, tak jak nie inaczej, Chusteczkami sposobami. od 1,5 tygodnia. No, dokładnie. No i pochodziliśmy po Bałtyku zamarzniętym. To jest masakra. Znowu bajkowo się zrobiło. Generalnie jedziemy na południe. Tak, uciekamy przed mrozem. Uciekamy. Śnieżek sobie kruszy spokojnie, jak gdyby nigdy nic. Jakby coś to wszystko nie wydarzyło. Teraz świat nabrał kolorów. Już trochę odtajaliśmy. Zdjęliśmy czapki i rękawiczki, Tak, bo no bo jechaliśmy przez ostatnie 200 km 200 km znowu bez ogrzewania. byliśmy u mechanika. Straciliśmy kupę czasu. Wszystkie systemy są sprawne. AdBlue po prostu wzięło i zamarzło bezczelnie. A propos AdBlue. Unijne AdBlue jest do minus 11 stopni. Natomiast Norwegowie wynaleźli takie AdBlue, które jest do minus 30 stopni. Tylko że nie spełnia unijnych norm. Więc nie wolno tego używać, nie można tego nigdzie kupić poza Norwegią. Tak nie do końca to, co nam opowiadał ten mechanik, to się zgadza z tym, co my tutaj jakby wyczytaliśmy i co sami zauważyliśmy. No generalnie Master nie jest przystosowany do, żaden samochód dostawczy współczesny nie jest przystosowany do pracy w minus 40 stopniach, więc nie wiem, jak oni sobie tam na północy radzą, gdzie rzeczywiście takie temperatury potrafią być. Natomiast no, nam na pewno przekłamuje termometr i to jest oczywiste. Więc wrócimy do Polski i będzie trzeba zobaczyć, czy to z tym nic nie zrobili, bo według nich jest wszystko w porządku i tylko termometr odpowiada za temperaturę, co nie jest prawdą, bo jak pokazuje minus 40, to się wyłącza ogrzewanie w kabinie, podgrzewanie AdBlue i stąd się robią te wszystkie chocki klocki. Ale teraz właśnie uciekamy na południe, więc pędzimy jak strzała 80 na godzinę, tyle ile wolno w Finlandii. I powinniśmy dzisiaj mieć w nocy tylko minus 6. Ale to zobaczymy, dokąd dojedziemy. A śnieżek kruszy, jest bajkowo, jest cudownie, jest po prostu zima jak z bajki. Zbliżamy się do miejscówki. To jest ta miejscówka, która była niedaleko willi Sibeliusa. Ainhoa. Następnie. Dzisiaj nikogo Miejsce tutaj docelowe jest po lewej stronie. na noc nie zastaniemy. Dzisiaj wreszcie mamy okno na świat. Ostatnio mieliśmy do tych drzwi przyczepioną matę termiczną. Przyjemny spacerek w minus 8. A dzisiaj rano przy śniadanku, przy kawce trafiłem na artykuł, że północ Norwegii sparaliżowana rekordowymi mrozami, minus 44. Jakaś masakra. No my minus 28 doświadczyliśmy najmniej. No, W Finlandii. w Finlandii oczywiście temperatura odczuwalna była dużo niższa, ale niesamowite, bo tam parę dni temu przecież tam byliśmy. No i to jest to, co już chyba mówiliśmy, że
Arktyka nas bardzo łagodnie potraktowała, jednak tak tylko musnęła tym, czym by mogła. No więc jednak mamy szczęście, mimo tych różnych przygód. Bo jakby, no wiadomo, jakby były chyba takie mrozy, to byśmy tam nie pojechali po prostu. Nie. Ale tak to udało się zobaczyć, udało się zwiedzić. No dzisiaj jesteśmy już pod Helsinkami niedaleko. Jutro prom do Talina. Właśnie, a ciekawe czy Jarl pojechał, trzeba będzie zobaczyć na Tak. kanale. Jak on się nazywa? Norwegian Explorer. Polecamy. Sympatyczny facet. Zakręcony. Długie filmy, ale fajne obrazki, ładna muzyka. Ten parking, który tutaj stoimy, to nie wiem w sumie, a nie, chyba akurat będzie na filmie, który się pojawi przed tymi Pojawi filmami. się przed na pewno. Więc tak wygląda zimą, a na filmie tym poprzednim mieliście go latem. No dobra, idziemy spacerować, przyjemnie, cieplusio, -8. Tak można zwiedzać. Ale odczuwalna -16. A nie czuć tego, chyba że się przyzwyczailiśmy do naprawdę niższych temperatur odczuwalnych, więc nawet te... czuję, szczypie trochę w ręce. Nowa ławeczka przybyła. Nie było tej ławeczki tutaj. Nie było. Była tylko ta, na tą polowaliśmy. A siedzieliśmy tutaj na tych kamieniach. Tak, nie widać, teraz przykryte są śniegiem. Teraz będzie wielkie przecięcie trytek. Chyba nadszedł ten moment, kiedy no już nie będzie zimniej, tylko będzie już cieplej bardziej. Więc zdejmujemy naszą arktyczną osłonę. Zobaczymy, czy to w ogóle się będzie jeszcze kiedykolwiek nadawało do użycia. Będzie działać. Zostawiamy
na następny raz. Jednak Finowie są zwartowani. Właśnie szła pani. To jest w ogóle inny gatunek. Nie można tak powiedzieć brzydko. Ale kurczę, pani szła pozytywnym, oczywiście. Pani szła normalnie, wiadomo, w grubych skarpetach wełnianych i kurczę, w kroksach szła. Ale idzie na spacer z psem. My sobie tylko tak na chwilę wychodziliśmy, coś wyrzucić do śmietnika czy coś. Pani normalnie na spacer w kroksach. Tak samo wczoraj w tym salonie było minus 20, no ja wyszedłem w kurtce, w czapce, w rękawiczkach, a ten facet, który nas obsługiwał, no w bluzie samej. Bez czapki. Tak, z gołą głową. O, się zbieramy do Helsinek. I tutaj taka dekoracja na oknie. Trzeba będzie tą dekorację rozmrozić. Minus 19. Już tutaj się minus 9. 9, no tak. 10 stopni przekłamuje. Zobaczymy, jakie będziemy mieć temperatury w Polsce, bo zapowiadają, właśnie. że ma mróz przyjść, minus 15 też. Więc przywozimy zimę do Polski, przepraszamy. No to my już w Helsinkach. Dzisiaj trochę inna miejscówka niż ta, co ostatnia. No bo otwarty jest dzisiaj klub, więc by hałasowali. Miejscówka też z Park for Night. Tak po prostu stoimy na parkingu, ale tam jakiś kamper z Sochaczewa, Alkowa, tutaj my. Tam jeszcze dwa kolejne. No, więc my idziemy teraz na spacer. W drodze na miejscówkę zauważyliśmy coś jakby pomnik w takim dość ciekawym kształcie. Idziemy zobaczyć, co to jest. Śpimy, widać, w jakiejś takiej części sportowej Helsinek. Tutaj korty kryte. Śpimy przy jakimś orliku właściwie. Teraz idąc trzeba uważać, bo tutaj tor saneczkowy jest małych Fińczyków. O, fajna górka. Każdy, o fajna, ale super. Aż z całej góry można by. Małych Fińczyków, czy małych Finków? Finków? Finków czy Fińczyków? Finów, małych Finów. No tak, nie ma Fińczyków. Zdrobnić? To nie wiem. Dobrze, małych mieszkańców Finlandii. Małych mieszkańców Helsinek. Tak. Tak będzie najbezpieczniej. No. No nie idziemy dzisiaj jakby do centrum, tym bardziej, że jesteśmy kawałek jakby od samego centrum. Bo byliśmy już latem, zwiedziliśmy Helsinki. No jutro trzeba wstać wcześniej bardzo. Ale właśnie, żeby się tak przespacerować, coś innego zobaczyć, no to tuptamy.
Patrząc na krajobrazy, czy domyślilibyście się, że to już nie Finlandia, a Estonia, która po spokojnym, mimo 8 stopni w skali Beauforta rejsie przywitała nas wspomnianą na początku bajkową, zimową aurą. To w Estonii już taka bardziej swojska zima. Koło zera, -2. Chyba dzisiaj, no tutaj może trochę więcej jest. W Tallinie było -2. A co chwilę śnieg popaduje. Drogi, no bez szału w porównaniu z Finlandią. Ale podobno w Polsce to jest masakra. No, zobaczymy. Na razie jesteśmy na północy. Zabieramy Was w miejsce, gdzie właściwie obiecaliśmy latem, że Was zabierzemy. Jesteśmy niereformowalni. Arktyka, podróż, Nordkap, zorze polarne. A my gdzie idziemy? Gdzie możemy iść? Do kupy kamieni. Do zamku oczywiście. Tak jest. Idziemy do zamku Tulse. Nie mogliśmy sobie odmówić. Podjechaliśmy, to jest około 100 km od Tallina. I podjechaliśmy zobaczyć, jak ten zamek wygląda w zimowej scenerii. No bardziej chyba zimowo już nie może być. Ale nie mamy szczęścia do dronowania, więc nawet go nie wzięliśmy ze sobą z auta. Bo no sypie, tak sypie, że nie wiem, czy będzie zamek widać. Dzień dobry. Dzień dobry, z Estonii. Tak, jesteśmy na RMK, tym, które może znacie, jeśli widzieliście nasze poprzednie filmy, a jak nie, to poznacie teraz. Tutaj suszyliśmy szoferkę po tym naszym nieszczęsnym zalaniu. To jest takie duże RMK Pierwsze RMK, jak się wjeżdża tuż z za Łotwy, granicą z Łotwą. tak, nad morzem. Stoimy tak, no w iście bajkowej scenerii. Śnieżek cały czas pruszy. Mam nadzieję, że wyjedziemy stąd jakoś. Nie, jakieś 5 cm tego śniegu jest, więc nie ma dramatu. Trochę więcej. A zależy gdzie. No ale widać ślady mniej więcej jeszcze opon
Bo wczoraj trochę było to przejeżdżone, jak przyjechaliśmy wieczorem, no ale wiadomo, przez noc cały czas pruszyło, teraz też pruszy. No więc idziemy teraz nad morze i będziemy powolutku już zmierzać w kierunku Polski, w kierunku też domu. Jutro ostatni dzień wolnego, wszystko co dobre szybko się kończy. No jest pięknie. Choćbyśmy się bardzo starali, to nie wiem, czy jakieś szyszki znajdziemy. Były zamówienia na szyszki. Szyszkę mamy. Chyba nie da rady. No ciężko będzie znaleźć tutaj w tym puchu jakąś... Dorodną szyszkę. No jest zjawiskowo. Jest pięknie. To chyba taki dobry moment, żeby tak chyba pokrótce podsumować te nasze ostatnie, no przeszło 2 tygodnie. Bo teraz to już tylko będzie taki przelot w sumie przez Łotwę, Litwę, no i właściwie całą prawie że Polskę. No z postojem gdzieś na pewno się zatrzymamy na noc. Natomiast można powiedzieć, że doznaliśmy wszystkich rodzajów zimy chyba możliwych. Od zawiei arktycznych, mrozów kilkudziesięciostopniowych w Laponii, po taką swojską tutaj w Estonii zimę, jak u nas w Polsce, pełną białego puchu, ale tak właśnie koło zera, na leciutkim minusie, kiedy ten śnieżek jest taki cudowny. Oczywiście ekstremów na szczęście nie poznaliśmy. Tak jak już wielokrotnie mówiliśmy, Arktyka nas troszeczkę tak pomiziała tym, czym by mogła nas doświadczyć. No Ale tym przepięknie było. coś niesamowitego. Tak. Słuchajcie, tego się nie da opowiedzieć. Tego Nie. się nie da zobaczyć na filmie W ogóle nawet. ta paleta barw Tak, arktycznych to jest coś niby tutaj biała Arktyka. Nie, tak, i to ciemna, nie jest bo biała. ten, Po prostu czerń jest czarna. Jest po prostu tak aksamitna, Tak. po prostu coś niesamowitego. Mm. Te pastele, kiedy gdzieś tam słońce pod horyzontem jest ledwie Tak. no, albo właśnie wyszło nad po prostu te czerwienie zachodu słońca, wschodu. To jest po prostu coś niesamowitego. no będziemy musieli jeszcze wrócić kiedyś zimą do Arktyki, chociażby żeby przejechać 955 już wspominaną w Finlandii. Zapolować naprawdę na zorze, bo tym razem no niestety nam się nie udało Jakoś uciekała od nas ta zorza, Tak, to już, można nazwać w tak jak sumie. wszystko nas pomiziała tylko. Ale i tak było przepięknie. No, doświadczenie nocy arktycznej to jest coś niesamowitego. Dzień arktyczny też jest niesamowity, ale między tymi dwoma jakbym miał wybierać, to noc arktyczna Noc. robi większe wrażenie. No, szczególnie tam na północy właśnie okolice Nordkapu, tak samo okolice Varde. No, to jest rzeczywiście ta dzika, no, już Arktyka. No było pięknie, było cudownie, było niesamowicie. Z małymi oczywiście, bo jak to nie byłoby jak u nas, coś się musiało wydarzyć. Czyli ten nieszczęsny termometr, taka pierdoła, a tyle nerwów napsuła. Trochę było przez to niewygód, bez ogrzewania jechać w minus prawie 30 stopniach. Tak, był taki fragment, dosyć długi. Tak, jakieś 200 km, no ale daliśmy radę. O dziwo się nie rozchorowaliśmy, ale Nie. tak to człowiek chodzi po mieście, jest ledwo zero i już gdzieś tam siorpie i w ogóle. To, co przygotowaliśmy w samochód, czyli dodatkowe maty, ogrzewanie, które mamy, tak jak mamy ocieplony samochód,
To wszystko zdało egzamin. Jedyne, co byśmy zmienili i czego żałuję, że nie zrobiłem, to ogrzewania w garażu. Wtedy byłoby, wiadomo, cieplej w łóżku, ale ze śpiworami daliśmy bez problemu jakby też radę. Nie było jakoś, nawet przy tych minus 20 nie było dramatu. Nie, było wręcz za gorąco czasami. Po prostu dobre śpiwory mamy. No chyba póki co to była nasza przygoda życia. No, nie spodziewaliśmy się, że tak szybko pojedziemy. W sensie tak wcześnie, że już nam się uda, tak? Tutaj dziękujemy wszystkim, którzy nam to umożliwili. Tak, dziękujemy. No było coś niesamowitego. Dobrze, my jeszcze chwilkę tutaj się tym Bałtykiem zmrożonym, nie aż tak jak tam na północy w Ulu, więc chodzić nie będziemy, ale to jest ta inna zima, ta swojska, ta ciepła zima. Dobrze, nie przedłużając, do zobaczenia. W kwestii uzupełnienia tego naszego podsumowania na gorąco to 2 liczby. W trakcie tego zimowego szaleństwa przejechaliśmy 6412 km. A cały wyjazd trwał 16 dni. Wracamy na ziemię z tej bajki, ale na pewno jeszcze kiedyś tam wrócimy, bo spełnienie tego marzenia, jakim był Nordkap zimą, tylko pobudziło nasz apetyt na eksplorację mroźnej i groźnej północy. Jak zdążyliście się pewnie zorientować, w międzyczasie nie byliśmy tacy i przywieźliśmy wam z Arktyki prawdziwą zimę, łącznie z zorzą polarną. Tak na przykład było jakiś czas temu we Wrocławiu. Dziękujemy wam za wspólnie spędzony czas. A za 2 tygodnie zapraszamy z powrotem na naszą letnią serię, z tym razem upalnej Finlandii. Do zobaczenia.